Cześć, witaj na kanale Horyzont Możliwości. Dziś mam dla Ciebie coś wyjątkowego, inspirujące słowa Jima Rohna o tym, jak 1 godzina dziennie może całkowicie odmienić Twoje życie. Jeśli czujesz, że masz w sobie potencjał, ale brakuje Ci czasu, ten film otworzy Ci oczy. Zaczynamy. Pozwól, że o coś Cię zapytam. A co, jeśli bym Ci powiedział, że tylko 1 godzina dziennie, 60 minut, może całkowicie odmienić kierunek Twojego życia? Uwierzysz mi? Większość ludzi nie uwierzy. Dlaczego? Bo zostali okłamani. Myślą, że do przemiany potrzeba cudu. Myślą, że sukces wymaga 20-godzinnych dni, szczęścia albo urodzenia się w bogatej rodzinie. Ale jestem tu, by powiedzieć Ci, że to nieprawda. Wszystko zaczyna się od 1 godziny. Tylko 1. Godziny z intencją. Godziny z dyscypliną. Godziny, w której decydujesz, że pracujesz nad sobą. Zamiast patrzeć, jak inni żyją swoje życie. Widzisz, większość ludzi jest zajęta, ale bardzo niewielu się rozwija. Przewijają, śpiesza się, powtarzają. Ale się nie zatrzymują. Nie myślą. A ponieważ nie myślą, nie zmieniają się. Ale ty, jeśli nadal słuchasz, jesteś inny. Szukasz. Jesteś gotowy. A dziś porozmawiamy o tej 1 godzinie, która może odmienić Twoje nawyki, Twoje dochody, Twoje relacje, tak nawet Twoje dziedzictwo. Bo sukces to nie przypadek, to codzienna decyzja. A najlepsze w tym wszystkim? Nie potrzebujesz nowego roku. Nie potrzebujesz niczyjej zgody. Nie potrzebujesz też żadnego przełomu. Wystarczy 1 godzina dziennie. Zacznijmy, odzyskaj 1 godzinę dnia. Pozwól, że powiem Ci coś potężnego. To, jak zaczynasz swój dzień, determinuje, jak przeżyjesz swoje życie. To nie tylko rutyna. To rytuał. A ta 1 godzina to Twoje okno, Twoja platforma startowa, Twoje fundamenty. Większość ludzi oddaje ją za darmo. Budzą się i sięgają po telefon. Sprawdzają wiadomości. Sprawdzają newsy. Sprawdzają, co robią inni ludzie. Ale wiesz, czego nie sprawdzają? Siebie. Nie pytają, czego ja dzisiaj chcę? Kim muszę się stać? Co buduję? Zrozum, jeśli nie zaprogramujesz swojego umysłu w 1 godzinie dnia, świat zrobi to za ciebie. I ostrzegam, świat nie zawsze ma na uwadze twoje dobro. Zaserwuje ci dramaty, rozproszenia, hałas. I zanim się zorientujesz, zaczynasz reagować na życie, zamiast je projektować. Dlatego oto wyzwanie. Odzyskaj tę 1 godzinę. Zrób z niej coś swojego. Zanim sprawdzisz e-maile. Zanim zaczniesz scrollować. Zanim pojawi się chaos. Wstań trochę wcześniej, nie dlatego, że to modne, ale dlatego, że to transformujące. I wykorzystaj tę godzinę, by zbudować siebie. Przeczytaj 10 stron dobrej książki. Zapisz 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Zaplanuj swój dzień. Wizualizuj swoje cele. Porusz ciało. Wypij wodę. Usiądź w ciszy. Rób to, na co dawny ty nigdy nie miał czasu. Bo to prawda, mój przyjacielu. Jeśli wygrasz 1 godzinę dnia, wygrasz cały dzień. A jeśli wygrasz wystarczająco dużo dni, wygrasz swoje życie. Wiem, co niektórzy powiedzą, nie jestem rannym ptaszkiem. Ale posłuchaj, sukcesu to nie obchodzi. Dyscyplina nie pyta, jak się czujesz. Myślisz, że zwycięzcy tego świata wyskakują z łóżka wśród fajerwerków i fanfar? Nie. Oni podejmują decyzje. Trenują. Budują nawyk. I ty też możesz. Dlatego od jutra zawrzyj nową umowę ze sobą. Zanim dotkniesz świata, dotknij swojej przyszłości. Wykorzystaj tę 1 godzinę nie na konsumpcję, ale na kreację. Nie tylko się obudź. Wznieś się. Bo twoja przyszłość nie czeka na ciebie o 11. Czeka na ciebie o 6. Więc ją odzyskaj, zbuduj ją na nowo i mocno, a gdy reszta dnia się rozpocznie, ty już będziesz do przodu, mentalnie, duchowo i emocjonalnie. Nie będziesz tylko przygotowany, będziesz potężny.
I właśnie tak zaczyna się transformacja. Strzeż tej godziny jak skarbu. Skoro już odzyskałeś swoją pierwszą godzinę, teraz pilnuj jej jak świętości. Bo uwierz mi, ludzie będą chcieli ci ją odebrać. Nie bronią, ale powiadomieniem. Przysługą. Błahym zadaniem. Tym małym, hej, tylko na chwilkę. I nagle twoja godzina znika. Oddana czemuś, co buduje ich życie, nie twoje. Musisz zrozumieć jedno. Ta godzina nie jest darmowa. To nie czas na resztki. To czas święty. To jest strategiczne. I jeśli ty tego nie ochronisz, nikt inny tego nie zrobi. Widzisz, czas jest jak pieniądz, ale jeszcze bardziej niebezpieczny do utraty. Możesz zawsze zarobić kolejnego dolara, ale nigdy nie odzyskasz tej godziny. Więc co robimy? Stawiamy ogrodzenie. Mówimy, to jest moja godzina. Żadnych telefonów, maili, scrollowania, rozproszeń. Nie dlatego, że jesteśmy niegrzeczni, ale dlatego, że jesteśmy poważni. Musisz traktować swoją godzinę tak poważnie, jak budowniczy traktuje swoje narzędzia. Albo rolnik swoją glebę. Bo ta godzina, jeśli dobrze ją wykorzystasz, zwróci się stokrotnie. W jasności umysłu, w umiejętnościach, w efektach, w dochodach, w pewności siebie. Ale tylko wtedy, gdy nie wymienisz jej na okruchy. Powiem to jeszcze raz. Nie zamieniaj złota na okruchy. A to właśnie robią ludzie, gdy mówią. Tylko coś sprawdzę. Szybko odpiszę. To zajmie chwilkę. I kończą, reagując przez całą swoją najlepszą godzinę. Na świat, zamiast tworzyć swój własny. Więc oto nawyk. Każdego wieczoru zaplanuj swoją godzinę. Nazwij ją. Wyryj ją w kamieniu. Bez wyjątków. Bez negocjacji. Powiedz rodzinie, znajomym, nawet sobie. To jest mój czas. Czas, by się rozwijać, myśleć, tworzyć, budować. A jeśli tego nie szanują, naucz ich tego. Nie gniewem, tylko konsekwencją. Bo kiedy ty cenisz swój czas, inni zaczynają cenić ciebie. Zasada jest prosta. Jeśli to cię nie rozwija, nie dostaje twojej godziny. Kropka. To nie tylko kwestia produktywności. To kwestia priorytetu. To powiedzenie sobie: moja przyszłość jest na tyle ważna, że ją obronię. A ta pierwsza godzina to twój pierwszy front. Więc chroń ją jak coś rzadkiego, bo właśnie taka jest. To godzina, która oddziela przeciętnych od wybitnych. Wędrowców od liderów. Gaduły od ludzi czynu. A jeśli będziesz jej dziś strzegł, jutro będziesz ją świętować. Kierunek przed działaniem. Wiesz, nie wystarczy tylko zdobyć tę godzinę. I nie wystarczy jej pilnować. Trzeba jeszcze wiedzieć, co z nią zrobić. Tutaj większość ludzi popełnia błąd. Są aktywni, zajęci, robią rzeczy, mnóstwo rzeczy. Ale pytanie brzmi, czy robią te właściwe rzeczy? Bo oto prawda. Działanie bez kierunku to przepis na frustrację. To jak bieganie na bieżni, pocisz się, walczysz, biegniesz. Ale nigdzie nie docierasz. Więc zanim rzucisz się w swoją godzinę, zanim zaczniesz czytać książki, zanim zaczniesz budować, zanim wciśniesz play na jakimś filmie, zadaj sobie jedno bardzo ważne pytanie. Dokąd zmierzam? To pytanie otwiera wszystko. Bo jeśli nie masz kierunku, nie będziesz miał postępu. Możesz się ruszać, ale nigdy nigdzie nie dojdziesz. Kierunek to kompas. Działanie to silnik. Potrzebujesz obu. Więc bądźmy praktyczni. Na początku tej godziny poświęć 3 minuty, tylko 3. By się wyklarować. Żądaj sobie pytania. Jaki mam cel? Jaką umiejętność dziś rozwijam? Co chcę dziś ulepszyć? I najważniejsze, dlaczego to dla mnie ważne? Zapisz to. Nie trzymaj tego w głowie. Przelej to na papier. Bo jasność na papierze staje się skupieniem w działaniu. Odpowiedzi przychodzą później.
Najpierw musisz znać swój powód. Bo kiedy go znasz, reszta staje się oczywista. Ale pozwól, że cię ostrzegę. Jeśli pominiesz ten krok, jeśli przejdziesz od razu do działania bez intencji, zmarnujesz najcenniejszy zasób, jaki masz, swoją uwagę. A co gorsze, pomyślisz, że ruch to sens. Poczujesz się produktywny, ale pozostaniesz w miejscu. Dlatego kierunek jest ważniejszy niż tempo. Bo nie ma znaczenia, jak szybko idziesz, jeśli idziesz w złą stronę. Więc poświęć czas, żeby się nakierować. Poświęć czas, żeby zapytać. Poświęć czas, żeby dopasować swoje działania do swoich celów. Bo człowiek, który zna kierunek, idzie wolniej, ale dochodzi dalej. Więc jutro rano, gdy zacznie się twoja godzina, nie zaczynaj od działania. Zacznij od decyzji. Zdecyduj, kim chcesz się stać. Zdecyduj, co naprawdę się liczy. Zdecyduj, jaki krok przybliży cię do życia, o którym marzysz. Bo kierunek zamienia godzinę w misję. A kiedy żyjesz z misja, idziesz zupełnie nową drogą. I ta droga, jasna, skupiona, pełna intencji. To właśnie droga do zmiany. Ucz się przez godzinę, rozwijaj się przez całe życie. Jeśli jest jedna rzecz, której nauczyło mnie życie, to ta. Sukces nie przychodzi tylko z działania. Przychodzi z nauki, co robić. A w momencie, w którym przestajesz się uczyć, przestajesz się rozwijać. A teraz dobra wiadomość. Nauka jest prosta. To nie powrót do szkoły. To nie drogie kursy. To odłożenie jednej skoncentrowanej godziny dziennie, by nakarmić swój umysł. Ta godzina to twoja przewaga. Twój sekretny oręż. Bo gdy większość ludzi ogląda głupoty, ty oglądasz rozwój. Gdy oni dryfują, ty się rozwijasz. A z czasem, dzień po dniu, ta nauka zaczyna oddzielać cię od tłumu. Formalna edukacja pozwoli ci zarobić na życie, samokształcenie pozwoli ci zarobić fortunę. Więc czego uczysz się podczas tej godziny? Czytasz książki, słuchasz mentorów, studiujesz sukces. Bierzesz biografię, rozwój osobisty, komunikację, zdrowie, bogactwo, mentalność. Te rzeczy, które naprawdę zmieniają bieg spraw. Bo im więcej się uczysz, tym więcej widzisz, a im więcej widzisz, tym lepsze decyzje podejmujesz. Chciałbym, aby było to jasne. To nie ma być pasywne, nie przewijasz cytatów i nie liczysz na to, że coś ci zostanie. Jest to intencjonalne, bierzesz książkę, kurs, notatnik z zamiarem, mówisz, to moja godzina rozwoju. I pozwól, że ci powiem, że godzina dziennie to całkiem sporo. W ciągu roku to 365 godzin, co daje ponad 9 pełnych tygodni pracy na pełny etat, który inwestujesz w swój umysł. Zrób to przez rok, a nie będziesz się w stanie poznać. Twoje słownictwo się poprawi, twoja pewność siebie wzrośnie, będziesz mówić z większą klarownością, myśleć ostrzej, rozwiązywać problemy, które kiedyś cię zatrzymywały. Dlaczego? Bo zbierałeś mądrość krok po kroku, strona po stronie, lekcja po lekcji, a najlepsze jest to, że nikt nie odbierze ci tej wiedzy. Umiejętności można zdobyć, pewność siebie można zbudować, wiedza mnoży się, a wszystko zaczyna się od tej jednej cichej godziny. Więc oto twój kolejny krok. Wybierz materiały, zanim zacznie się twoja godzina. Nie zostawiaj tego przypadkowi. Zbierz 3 książki na biurku. Uruchom podcast, otwórz kurs, który odkładałeś. A kiedy ta godzina się zacznie, wejdź głęboko. Bo za każdym razem, kiedy otwierasz swój umysł, rozszerzasz swoją przyszłość. A mężczyzna lub kobieta, którzy uczą się codziennie, zarabiają nieustannie. Więc nie pomijaj tego, nie spiesz się, ucz się regularnie, a sukces stanie się twoim stylem życia. 1 godzina praktyki bije 10 godzin teorii. Wyjaśnijmy to sobie, nauka jest potężna, ale nauka bez działania to tylko rozrywka. Możesz przeczytać każdą książkę, obejrzeć każdy film, posłuchać każdego podcastu, ale jeśli nigdy nie zastosujesz tego, czego się nauczyłeś, nie rozwijasz się, tylko zbierasz wiedzę. Zrozum, sukces nie pochodzi z tego, co wiesz, pochodzi z tego, co praktykujesz. Pozwól, że powtórzę, 1 godzina praktyki bije 10 godzin teorii. Dlaczego? Bo działanie to miejsce,
gdzie rodzą się umiejętności. Nie stajesz się mówcą, czytając o mówieniu. Nie stajesz się fit, studiując rutyny ćwiczeń. Nie opanujesz niczego, siedząc na bocznym torze. Musisz wejść na arenę. Teraz błąd, który popełnia większość ludzi. Czekają, aż poczują się gotowi. Czekają, aż będą pewni siebie. Czekają, aż wszystko będzie idealne. Ale oto prawda, pewność siebie nie pojawia się przed działaniem. Pewność siebie pochodzi z działania. Za każdym razem, gdy ćwiczysz, stajesz się ostrzejszy. Za każdym razem, gdy próbujesz, stajesz się lepszy. Za każdym razem, gdy się pojawiasz, rośniesz. Więc co to oznacza dla twojej godziny? To oznacza, że co najmniej część tej godziny powinna być praktyczna. Jeśli uczysz się pisać, pisz coś. Jeśli uczysz się mówić, ćwicz na głos. Jeśli uczysz się biznesu, stwórz plan, zrób prezentację, zadzwoń. Jeśli uczysz się projektowania, otwórz program i twórz. Koniec czekania, koniec przygotowań, tylko działanie, bo powtarzanie to matka wszystkich umiejętności, a nie perfekcja, powtarzanie. Nie musisz zrobić tego idealnie za pierwszym razem. Po prostu musisz zacząć działać. A potem udoskonalisz to, poprawisz, wypolerujesz. Tak właśnie stają się profesjonaliści. I jeszcze jedno. Kiedy ćwiczysz codziennie, twoje postępy stają się widoczne. Możesz je poczuć. Możesz je zmierzyć. Zaczynasz ufać sobie. A ta ufność to prawdziwy sukces. Bo osoba, która ufa własnym wysiłkom, staje się niepowstrzymana. Więc oto wyzwanie. Weź to, czego nauczyłeś się wczoraj i zastosuj to dzisiaj. Nawet jeśli to będzie chaotyczne. Nawet jeśli będzie małe. Nawet jeśli będzie nie, po prostu zacznij. Bo działanie zamienia wiedzę w moc, a 1 godzina odważnego, skupionego, niedoskonałego działania może zrobić więcej dla twojego życia niż całe życie zastanawiania się nad tym. Refleksja, poprawki, powtórzenie. Wiesz, życie nie poprawia się tylko dlatego, że ciągle idziesz naprzód. Życie poprawia się wtedy, gdy zatrzymujesz się i patrzysz wstecz z celem. Zbyt wiele osób przechodzi z dnia na dzień, z zadania na zadanie, z celu na cel, nigdy nie zadając sobie najważniejszego pytania. Jak mi poszło dzisiaj? To właśnie tam rodzi się rozwój, nie tylko w działaniu, ale w przeglądaniu. Życie warte zapisania to życie, które ciągle się poprawia. Zróbmy to teraz. Na końcu swojej godziny, nie na początku, nie później, nie jutro, ale na końcu swojej godziny poświęć 5 minut na refleksję. Czego się nauczyłeś? Co udało ci się osiągnąć? Z czym się zmagałeś? Nie musisz zrobić tego idealnie za pierwszym razem. Po prostu musisz zacząć działać. A potem udoskonalisz to, poprawisz, wypolerujesz. Tak właśnie stają się profesjonaliści. I jeszcze jedno. Kiedy ćwiczysz codziennie, twoje postępy stają się widoczne. Możesz je poczuć. Możesz je zmierzyć. Zaczynasz ufać sobie. A ta ufność to prawdziwy sukces. Bo osoba, która ufa własnym wysiłkom, staje się niepowstrzymana. Więc oto wyzwanie. Weź to, czego nauczyłeś się wczoraj i zastosuj to dzisiaj. Nawet jeśli to będzie chaotyczne. Nawet jeśli będzie małe. Nawet jeśli będzie niezręczne, po prostu zacznij. Bo działanie zamienia wiedzę w moc, a 1 godzina odważnego, skupionego, niedoskonałego działania może zrobić więcej dla twojego życia niż całe życie zastanawiania się nad tym. Refleksja, poprawki, powtórzenie. Wiesz, życie nie poprawia się tylko dlatego, że ciągle idziesz naprzód. Życie poprawia się wtedy, gdy zatrzymujesz się i patrzysz wstecz z celem. Zbyt wiele osób przechodzi z dnia na dzień, z zadania na zadanie, z celu na cel, nigdy nie zadając sobie najważniejszego pytania. Jak mi poszło dzisiaj? To właśnie tam rodzi się rozwój, nie tylko w działaniu, ale w przeglądaniu. Życie warte zapisania to życie, które ciągle się poprawia. Zróbmy to teraz. Na końcu swojej godziny, nie na początku, nie później, nie jutro, ale na końcu swojej godziny poświęć 5 minut na refleksję. Czego się nauczyłeś? Co udało ci się osiągnąć? Z czym się zmagałeś? Co zrobisz lepiej jutro? To nie jest skomplikowane, to po prostu szczere pytanie. A większość ludzi tego nie zrobi. Dlaczego?
bo zmusza ich to do skonfrontowania się z własnymi wzorcami. Pokazuje, czy idą do przodu, czy tylko kręcą się w miejscu. Ale oto siła. Refleksja daje jasność, jasność prowadzi do ulepszania, a ulepszanie prowadzi do rezultatów. Teraz, po refleksji, nie zatrzymuj się tam. Kolejny krok – udoskonałaj. Co można poprawić? Co można usunąć? Co można dodać, poprawić, ulepszyć, uprościć? Nie musisz przeprowadzać rewolucji w swoim życiu co tydzień. Po prostu musisz drobne poprawki wprowadzać krok po kroku. Bo doskonałość to nie gigantyczny skok. To seria małych, inteligentnych poprawek w czasie. Pomyśl o tym tak, samoloty są poza kursem 90% czasu. Ale ciągle się dostosowują. A zgadnij co? I tak lądują dokładnie tam, gdzie mają lądować. Dlaczego? Bo refleksja, poprawki i powtórzenie. I to jest twoja formuła teraz. Każdą godzinę, którą inwestujesz w siebie, reflektuj nad nią, popraw ją, powtórz jutro, tylko odrobinę lepiej. Zrób to przez tydzień, zauważysz zmianę. Zrób to przez miesiąc, zauważą to inni. Zrób to przez rok, twoje życie nigdy już nie będzie takie samo. Bo ci, którzy uczą się z doświadczenia, rosną wolno. Ale ci, którzy uczą się z przeanalizowanego doświadczenia, rosną szybko, rosną silnie, rosną mądrze. Więc nie tylko żyj swoim życiem, analizuj je, kształtuj je, ulepszaj, analizuj, udoskonałaj, powtarzaj. To jest sposób, w jaki przechodzisz od zwykłości do wyjątkowości. 1 godzina zdrowia dziennie trzyma doktora z dala. Pozwól, że ci coś powiem, co większość ludzi zapomina. Twoje ciało to nie tylko pojazd. To silnik twojego życia. A jeśli silnik zawiedzie, to nie ma znaczenia, jak wielkie są twoje marzenia. Nie ma znaczenia, jak jasne są twoje cele. Nie ma nawet znaczenia, ile masz pieniędzy na koncie. Bo gdy zdrowie się załamuje, wszystko spowalnia. Widzisz, ciało i umysł są połączone. Nie możesz myśleć jasno, gdy jesteś zmęczony. Nie możesz prowadzić, gdy jesteś słaby. Nie możesz budować, gdy jesteś wypalony. Więc co robimy? Inwestujemy 1 godzinę dziennie w najważniejszą maszynę, jaką kiedykolwiek będziesz posiadać. Twoje ciało. Posłuchaj. Nie mówię, że musisz być kulturystą. Nie mówię, że musisz biegać maratony. Ale mówię, że musisz się ruszać. Musisz oddychać. Musisz rozciągać ciało. Musisz poczuć pot. Bo kiedy szanujesz swoje zdrowie, podnosisz swoją energię. A kiedy energia rośnie, twoje wyniki również rosną. Pozwól, że powtórzę, energia to paliwo do osiągnięć. Chcesz więcej skupienia? Ruszaj się. Chcesz więcej motywacji? Wylej trochę potu. Chcesz więcej spokoju? Oddychaj głęboko. A najlepsze jest to, że to nie zajmuje całego dnia. 1 skoncentrowana godzina. To wszystko. Rano idź na spacer. Rozciągnij ciało. Zrób trochę jogi. Podnieś ciężary. A może po prostu wyjdź na zewnątrz i poczuj słońce na twarzy i powietrze w płucach. Bo oto prawda. Dbaj o swoje ciało, bo to jedyne miejsce, w którym musisz żyć. Pozwól, że dam ci ostrzeżenie. Zaniedbanie jest ciche na początku. Kilka pominiętych treningów, kilka zbyt wielu przetworzonych posiłków, kilka dodatkowych godzin spędzonych na siedząco i nagle ciało zaczyna się psuć. Nie wszystko na raz, ale powoli, cicho, aż pewnego dnia cena pojawi się na rachunku lekarza, na spadku energii, straconej okazji. Nie byłeś wystarczająco silny, by ją złapać. Dyscyplina waży uncję, żal waży tony. Więc weź tę godzinę, chroń ją. Użyj jej, by budować swoją siłę, nie tylko umiejętności. Bo nie możesz dawać z siebie wszystkiego, jeśli działasz na pustym baku. Nie możesz prowadzić innych, jeśli nie potrafisz nawet podnieść siebie. I nie możesz żyć swoim celem, jeśli ciągle zarządzasz bólem. Więc od dzisiaj traktuj swoje zdrowie, jakby twoja przyszłość od niego zależała. Bo naprawdę zależy. 1 godzina dziennie na spacer, rozciąganie, odżywianie, odpoczynek, by trzymać lekarza z dala, a sukces blisko. Zbuduj fortunę w tej cichej godzinie.
Pozwól, że powiem ci coś ważnego. Zyski są lepsze niż pensja. Pensja zapewnia życie, ale zyski zapewniają fortunę. Aby zbudować zyski, nie potrzebujesz 10 godzin dziennie. Nie potrzebujesz zespołu. Nie potrzebujesz nawet pozwolenia. Potrzebujesz 1 godziny, 1 cichej godziny. Większość ludzi wraca do domu po pracy i się wyłącza. Mówią, wystarczy, zrobiłem swoje. Więc siadają, przewijają, oglądają, a potem zastanawiają się, dlaczego nic się nie zmienia. Ale ta cicha godzina tuż przed snem, tuż po kolacji, to twoja szansa. To twoja przestrzeń. Aby budować coś, co jest twoje, nie dla szefa, nie dla pensji, ale dla twojej przyszłości. W tej godzinie możesz rozpocząć swój biznes poboczny, nauczyć się nowej umiejętności, pisać, planować, sprzedawać, budować. Nie potrzebujesz eleganckiego biura, nie musisz mieć perfekcyjnego zestawu. Potrzebujesz tylko odrobiny głodu i 1 godziny, której nie oddasz światu. Pozwól, że będę szczery. Wyniki nie przyjdą od razu, ale to nie jest cel. Celem jest momentum. 1 godzina dziennie, 5 godzin w tygodniu, 260 godzin w roku, to nie jest mało, to jest wielkie. To produkt, który się pojawił, marka, która powstała, przyszłość, którą stworzyłeś. Ale tylko jeśli będziesz traktować tę godzinę jak skarb, a nie czas do zmarnowania, ale czas na budowanie. Nie budujesz bogactwa przez życzenia. Budujesz je przez pracę cichą, skoncentrowaną, konsekwentną pracę, gdy nikt cię nie widzi. A najlepsze jest to, że jeśli będziesz to robić wystarczająco długo, pewnego dnia spojrzysz w górę i zorientujesz się w czymś. Ta mała godzina zbudowała twoją pewność siebie, zbudowała twój dochód, zbudowała twoją niezależność, a zaczęło się od 1 prostej decyzji, by przestać marnować tę cichą godzinę i zacząć używać jej do budowania swojej fortuny. Teraz porozmawiajmy o czymś, o czym większość książek o sukcesie zapomina – relacjach. Bo co z tego, że masz fortunę, co z tego, że masz silne ciało, bystry umysł, duży stan konta, jeśli nie masz ludzi, z którymi możesz się nimi dzielić? Sukces bez połączeń jest pusty. Nie budujesz dobrego życia tylko przez budowanie biznesów czy nawyków. Budujesz dobre życie przez budowanie ludzi. A to wymaga czasu. Wymaga troski. Wymaga obecności. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Tak jak budujesz majątek dzięki 1 cichej godzinie dziennie, tak samo budujesz relacje. Godzina po godzinie. Godzina prawdziwej rozmowy. Godzina słuchania, nie tylko słyszenia. Godzina, kiedy odkładasz telefon i patrzysz komuś prosto w oczy. Widzisz, ludzie nie pamiętają, co powiedziałeś. Pamiętają, jak się przy tobie czuli. A czują to wtedy, gdy dajesz im swój czas. Nie mówię, że masz spędzać 10 godzin tygodniowo. Nie proszę cię, żebyś został terapeutą. Mówię tylko jedno, daj komuś ze swojego życia pełną uwagę przez 1 godzinę. Swojemu partnerowi, dziecku, rodzicowi, mentorowi, przyjacielowi. I nie chodzi o to, żeby po prostu być w tym samym pokoju. Bądź naprawdę obecny. Żądawaj pytania. Opowiadaj historię. Pośmiejcie się trochę. A może po prostu usiądźcie razem w ciszy. Bo obecność ma ogromną moc. Pozwól, że powiem ci, co się wtedy dzieje. Zaczyna rosnąć zaufanie. Opadają mury. Miłość się mnoży. A więź się pogłębia. Nie potrzeba do tego wystawnej kolacji. Ani wielkiej podróży. Potrzeba tylko 1 godziny twojego serca. Bez rozpraszaczy. I powiem ci jedno, ludzie, którzy potrafią budować głębokie relacje, oni zawsze wygrywają w dłuższej perspektywie. Bo gdy nadchodzą życiowe burze, a nadejdą, pieniądze nie złapią cię za rękę. Sukces cię nie przytuli. Ale relacje tak. Więc zaplanuj tę godzinę. Zrób to celowo. Bo jeśli nie zainwestujesz w ludzi, pewnego dnia obudzisz się otoczony rzeczami, ale całkowicie samotny. I oto cała prawda. Bogate życie mierzy się wspomnieniami, nie tylko osiągnięciami. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Tak jak budujesz majątek dzięki 1 cichej godzinie dziennie, tak samo budujesz relacje. Godzina po godzinie. Godzina prawdziwej rozmowy. Godzina słuchania, nie tylko słyszenia. Godzina, kiedy odkładasz telefon i patrzysz komuś prosto w oczy. Widzisz, ludzie nie pamiętają, co powiedziałeś.
Pamiętają, jak się przy tobie czuli. A czują to wtedy, gdy dajesz im swój czas. Nie mówię, że masz spędzać 10 godzin tygodniowo. Nie proszę cię, żebyś został terapeutą. Mówię tylko jedno: daj komuś ze swojego życia pełną uwagę przez 1 godzinę. Swojemu partnerowi, dziecku, rodzicowi, mentorowi, przyjacielowi. I nie chodzi o to, żeby po prostu być w tym samym pokoju. Bądź naprawdę obecny. Zadawaj pytania. Opowiadaj historię. Pośmiejcie się trochę. A może po prostu usiądźcie razem w ciszy. Bo obecność ma ogromną moc. Pozwól, że powiem ci, co się wtedy dzieje. Zaczyna rosnąć zaufanie. Opadają mury. Miłość się mnoży. A więź się pogłębia. Nie potrzeba do tego wystawnej kolacji. Ani wielkiej podróży. Potrzeba tylko 1 godziny twojego serca. Bez rozpraszaczy. I powiem ci jedno: ludzie, którzy potrafią budować głębokie relacje, oni zawsze wygrywają w dłuższej perspektywie. Bo gdy nadchodzą życiowe burze, a nadejdą, pieniądze nie złapią cię za rękę. Sukces cię nie przytuli. Ale relacje tak. Więc zaplanuj tę godzinę. Zrób to celowo. Bo jeśli nie zainwestujesz w ludzi, pewnego dnia obudzisz się otoczony rzeczami, ale całkowicie samotny. I oto cała prawda. Bogate życie mierzy się wspomnieniami, nie tylko osiągnięciami. A wspomnienia powstają w chwilach. W takich chwilach jak ta. Chwilach, które zaczynają się od 1 godziny. Więc następnym razem, gdy pomyślisz o sukcesie, pamiętaj o tym: nie buduj tylko swojej przyszłości. Buduj ludzi wokół siebie. I rób to godzina po godzinie. Układaj swoje godziny jak cegły, z nich zbudujesz swoją przyszłość. Słyszałeś to już wcześniej: sukces buduje się krok po kroku. A ja powiem to trochę inaczej: sukces buduje się godzina po godzinie. Godzina dyscypliny, godzina nauki, godzina tworzenia, godzina inwestowania w swój umysł, ciało, przyszłość. A teraz problem: większość ludzi nie docenia tego, co może dać 1 godzina dziennie. Mówią: to tylko godzina. Co za różnica? Pozwól, że pokażę ci matematykę. 1 godzina dziennie to 7 godzin tygodniowo. I kiedy ta 1 godzina zmienia cię w nową wersję siebie, pamiętaj, wszystko zaczęło się właśnie od niej. 1 godzina nauki, 1 godzina budowania, 1 godzina refleksji, 1 godzina dla zdrowia, 1 godzina dla twojej przyszłości. Na początku wydawało się to małe, niemal niewidoczne, jakby nic się nie działo. Ale dzień po dniu, godzina po godzinie, coś się działo. Stawałeś się kimś nowym. Nie z dnia na dzień. Nie przez przypadek. Ale przez decyzję. Bo jest jedna prawda, na której możesz polegać: nie zmieniasz swojego życia 1 wielkim skokiem. Zmieniasz je 1 konsekwentną godziną na raz. Godziną, w której się pojawiłeś, choć było trudno. Godziną, w której wybrałeś rozwój zamiast wygody. Godziną, w której ćwiczyłeś, zamiast odkładać. Godziną, w której słuchałeś, kochałeś, skupiałeś się, tworzyłeś. I te godziny zrobiły coś potężnego. Przeprogramowały twój umysł. Te godziny przekształciły twoje nawyki. Odbudowały twoją pewność siebie. Godzina po godzinie. Zacząłeś znowu wierzyć w siebie. Zaczynasz ufać swojemu słowu. Udowodniłeś sobie, że dyscyplina to nie tylko słowo. To styl życia. A najlepsze jest to, że nie musiałeś zmieniać wszystkiego. Wystarczyło zmienić 1 rzecz. To, jak wykorzystujesz swój czas. To był punkt zwrotny. Bo jeśli potrafisz zapanować nad 1 godziną, z czasem zapanujesz nad całym dniem. A jeśli kontrolujesz swój dzień, możesz kształtować swoją przyszłość. Więc zapamiętaj jedno: sukces to nie szczęście. To nie tajemnica. To nie magia. To dyscyplina. Stosowana codziennie. I ta dyscyplina, ona nie wymaga wszystkiego, co masz. Wystarczy tylko 1 godzina. Każdego dnia. Bez wymówek. Bez wyjątków. Aż pewnego dnia spojrzysz w lustro i zrozumiesz, że nie tylko zmieniłeś swój harmonogram. Zmieniłeś swoją tożsamość. Stałeś się osobą, która się pojawia. Która dotrzymuje słowa.
która żyje z intencją, która działa z celem, która buduje z mądrością. I to jest nowy ty. Wszystko zaczęło się od 1 godziny. Więc kontynuuj. Bądź konsekwentny. Chroń tę godzinę. Szanuj ten proces. Bo to nie tylko kwestia tego, jak spędzasz czas. To kwestia tego, jak kształtujesz swoje życie. Zacznij dziś, nie jutro. Słyszałeś już wszystko, nawyki, godzina, prawda. Więc co dalej? Powiem ci, zacznij dziś, nie jutro. Bo jutro to obietnica. Dziś to decyzja. Nie czekaj na motywację. Nie czekaj na odpowiedni nastrój. Nie czekaj na nowy rok, na poniedziałek, na jakiś idealny moment, który nigdy się nie pojawi. Zmiana zachodzi wtedy, gdy zaczynasz robić to, co już wiesz. Masz już mapę. Masz kroki. Masz moc. Więc nie kończ oglądania tego filmu tylko zainspirowany. Wyjdź z niego aktywowany. Zdecyduj, właśnie teraz, dziś, którą godzinę odzyskasz? Co zbudujesz? Kim się staniesz? Bo jeśli codziennie poświęcisz 1 godzinę na rozwój, na cel, na wizję, na zdrowie, na relacje, na swoją przyszłość, za rok będziesz żył życiem, które wcześniej tylko sobie wyobrażałeś. Więc zacznij dzisiaj, nie dlatego, że to łatwe, ale dlatego, że warto. 1 godzina. 1 decyzja. Nowy ty. Niech to będzie twoja historia. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Mam nadzieję, że te słowa Jima Rohna dały ci nową perspektywę i inspirację do działania. Jeśli ten materiał cię poruszył, zasubskrybuj kanał Horyzont Możliwości i podziel się tym filmem z kimś, kto też może tego potrzebować. Pamiętaj, twoja godzina dziennie może zmienić wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie.